Witam serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na ciasto szybkie i proste w wykonaniu, bez użycia miksera, z owocami sezonowymi. U mnie śliwki, mogą być śliwki, jabłka, opcjonalnie mrożone. I już Wam mówię, co potrzebujemy. 750 gram mąki pszennej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Myślę, że połowę tych śliwek zużyję, to nie wiem ile. 250-300 gram śliwek, bo to dosyć duże śliwki. W garnku wszystko będę mieszać. Do tego szklanka cukru, szklanka maślanki, kefiru, opcjonalnie mleko, 3 całe jajka, mąka 450 lub 500 i mam jeszcze kilka kropli aromatu waniliowego, opcjonalnie cukier wanilinowy lub jakiś inny zapach. Czyli tak, mąkę sobie wsypuję do garnka, dodam cukier, dodaję wszystkie mokre składniki, czyli jajka. Jeszcze, moi drodzy, szklanka oleju do tego będzie szła. Także tutaj widzę, sobie nie przygotowałam. Dobrze. Szklanka jeszcze zwykłego oleju. Także sypię sobie cukier i naleję olej, a potem naleję sobie maślankę. Maślanka, jogurt naturalny bądź mleko 250 ml, czyli szklanka. Jeszcze do tego szklanka oleju. Postaram się na bieżąco napisać w opisie składniki. Ciasto oryginalnie było z jabłkami, a ja sobie zrobię ze śliwkami. Dobra, czyli działam. Blacha dosyć spora, wyłożona papierem, większa blaszka, bo jest 750 gram mąki, także troszkę sporo jest. Czyli wsypuję wszystkie sypkie składniki, dodaję mokre, maślankę, jajka, olej, obczyszczam śliwki, wiadomo, myję i pozbywam się tych pestek i będę układać na wierzchu. Czas pieczenia 180 stopniach 45 do 50 minut. To ja działam. Wszystkie mokre składniki, czyli olej, kefir, jajka i ten aromat połączyłam. Teraz wlewam tutaj do mąki z proszkiem do pieczenia i cukrem i wszystko to dokładnie muszę wymieszać i wlewam do blachy. Myślę, że szybko. I niewiele składników, żeby po prostu długo nie stać i mieć jakieś fajne ciasto do kawki czy herbatki. I tak już, moi drodzy, pokazuję Wam, jaka jest konsystencja ciasta. Ciasto jest dosyć zwarte. Ja go teraz wykładam na blaszkę, równam. Śliwki już przygotowałam, pokroiłam. Ja sobie jeszcze je potem dodatkowo łyżeczką cynamonu pruszę, bo lubię, a kto nie lubi, to może pominąć. To wykładam. Wołam pomocnika, będzie układał śliwki, poszukam cynamonu, jak mam. Myślę, że jeszcze coś tam powinnam mieć. I będzie gotowe. No i nawet nastawiam piekarnik, niech się nagrzewa za ten czas, jak będziemy śliwki układać. Ciasto już wyłożyłam do blaszki, jak widać. Mam pomocnika. Przywitaj się. Cześć. Cześć, piekarnik się nagrzewa. I co będziemy robili? Na ciasto układali co? Śliwki. Przyniosłam cynamon. Tak sobie pokroiłam na ćwiartki. Mniej więcej, o. A tak układaj. Jak będzie mało, to jeszcze tutaj zostało z 5. Tak bliżej rogu, o tu. Żeby było blisko, nie? O, i tak układaj. Jak jabłuszko, nie? Możesz nawet układać tymi, o. Pleckami do dołu. Najlepiej by było, wiesz? Skóreczko do dołu. Skóreczko do dołu, żeby nam sok nie spływał. Chłopaki lubią takie pomoce wykonywać. Prawda? Tak. Będziemy pyszne ciasto. Mama jeszcze oprósić cynamonem. Jak się upiecze, to posypiemy cukrem, pudrem i elegancko będzie. Także my sobie tutaj, kochani, układamy te śliwki.
Możecie oczywiście dać inne owoce, jabłka mogą być, jak nie macie śliwek, ale to jest sezon na śliwki, więc myślę, że warto robić ze śliwkami ciasta. One są fajne, aromatyczne, smaczne. I takie ciasto, to ja mówię, ekspresowe wręcz, bo miksera nie trzeba. Czasami ktoś nie ma miksera i może sobie takie ciasto bez miksera zrobić. Lista składników jakaś tam też nie jest strasznie skomplikowana, także widzicie. Fajnie, ale wygląda jak jabłka, ćwiartki normalnie, tak mama pokroiła. Przecież wystarczy nam tych śliwek, a te będą mieli do schrupania. No dobra, to my układamy, oprócz cynamonem. Jak mówiłam, jak ktoś nie lubi, to pominiemy ten etap i już. Można tak nawet poprzek układać, jak się nie zmieści, nie? O. Korzystamy te, co mamy pokrojone. I będzie fajnie. I zobaczcie, jak się prezentuje przygotowane ciasto już do pieczenia. Posypałam sobie je cynamonem. Czego masz się piekarnik nagrzeje, wstawiam do pieczenia i po pieczeniu posypiemy sobie po prostu cukrem, pudrem. I myślę, że sprawnie i szybko to poszło. I tak się prezentuje świeżo po upieczeniu. Najpierw dałam 45 minut, ale było za mało i piekło się w sumie 50 minut. Posypałam już cukrem, pudrem i czekam, aż ostygnie. I zdejmę rąd tortownicy. Zdjęłam, ciasto się prezentuje w ten sposób i zaraz kroimy. I już Wam pokazuję, jak się prezentuje moje ciasteczko po ukrojeniu kawałeczka. Jak na taką wysoką blachę, to myślę, że jest nawet na wysokość, fajnie wyrosło. Fajnie się zapiekły te śliweczki. Bardzo ładnie pachną. I pora spróbować, bo ono już przestygło po prostu. Ja go już próbuję i Wam mówię. Mega, fajne. Wilgotne ciasto. Fajny smak tych śliwek, oczywiście z pełnym dziobem jak zawsze. Pychotka, wspaniały dodatek do kawy, herbatki. Albo jak kogoś się spodziewacie, szybciutko można zrobić takie ciasto ze śliwkami, z jabłkami, z innymi owocami. Także polecam. A ja się żegnam i pa pa!